Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Postanowiłem, że zacznę pokazywać swoją gębę i trochę do Was więcej tutaj rozmawiać, więc czasami będzie się ona pojawiać, szczególnie przy takich dłuższych filmikach jak ten. Za mną moja 180, jak widać umieściłem tam troszeczkę monstery. O przyczynach takiego, a nie innego stanu rzeczy porozmawiam sobie w innym filmie. Będzie to film odnośnie glonów, ale nie o tym dzisiaj. W tym akwarium za mną pływa 7 skalarów, które odchowałem sam od ikry. Tutaj może coś będzie widać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ten to już wyrośnięty, że nie wiem. 6 i 7. Ten to już jest prawie wielkości swojego ojca, który gdzieś się skitrał tam z tyłu. No niestety tutaj smutna informacja. Matka tych skalarków odeszła, dlatego już też nie będzie już więcej póki co miotów. Ja nie odchowywałem więcej miotów też, bo po prostu nie miałem takich możliwości, żeby to fizycznie wykonać. No szkoda. Zobaczycie tam, nie wiem czy to w tym filmiku, czy już w następnym. Być może w następnym już wrzucę. Zobaczę. Jak będzie, to będzie na końcu. Jak one fajnie się zaczęły nam tutaj mi rozmnażać. Jak je przełożyłem do osobnego zbiornika. Dostały tam stożek taki tarliskowy. No i naprawdę te mioty były ogromne. Niestety no nie odławiałem, bo nie miałem fizycznej możliwości tego odchować. No ale cóż, tak to już bywa. 7 sztuczek sobie zostawiłem z tego potomstwa. Co pierwsze odchowałem od ikry, raz tylko w sumie odchowywałem. Reszta po prostu powędrowała do zoologicznego. W filmiku zobaczymy cały proces, jakby to trwało, nie? W czasie troszkę, ale od momentu, kiedy tak naprawdę ja też pierwszy raz odchowywałem skalary, więc uczyłem się tego trochę. Zobaczycie, jeśli chcecie, proces od momentu składania ikry, przez inkubowanie ikry, przez stadium larwalne, przez narybek. Później one sobie już robią takie diamenciki, większe i tak dalej. Dzisiaj będzie tyle. Zapraszam serdecznie. Zostawcie suba i lecimy. Tutaj możemy zobaczyć skalarki kolejny raz przygotowują się do złożenia ikry. Samica tutaj czyści namiętnie liścia. Odganiają wszystkie inne, zapędziły je już w prawy róg. No i myślę, że tutaj lada chwila ikra będzie składana. Słuchajcie, nie udało mi się jeszcze zaobserwować samego momentu składania ikry, bo nie jestem pewien, jak tam samiec się zachowuje też przy tym, czy on tam współpracuje, czy nie. Mówię, ikra jeszcze ani razu mi się nie wykluła, chociaż pilnują ją, upilnowały zawsze 2 pierwsze dni była ikra upilnowana. Ostatnim razem odłowiłem tą ikrę, bo chciałem zobaczyć, czy coś się z tego wykluje, no ale niestety wszystkie jajeczka się zepsuły. Więc nie wiem, czy ikra jest zapłodniona. Bo słuchajcie, na 3. dzień zawsze ta ikra znikała. Więc nie wiem, czy ona się po prostu psuła i one zjadały te wszystkie jajeczka zepsute, czy wykluwały się no i zjadały po prostu te takie wyklute larwy. No jestem ciekaw, no chciałbym uchwycić ten moment, jak składają ikrę. Być może się to w końcu kiedyś uda. Zobaczymy. No tutaj w przyspieszonym tempie możemy zobaczyć jeszcze proces oczyszczania tego liścia przez samicę głównie. Samiec też tam coś pomagał, ale głównie czekał na skończoną robotę. One oczywiście pilnują, tam w międzyczasie odganiają sobie potencjalnych predatorów, potencjalne zagrożenie. No i taki proces trwa jakiś czas. To jest, one przygotowują się ciężko stwierdzić mi dokładnie tak naprawdę ile czasu, no ale
to już widać, nie? Widać tak nawet dzień wcześniej, że już tam gdzieś sobie pilnują jakieś miejsce i później jak już tak bardzo namiętnie, jak tutaj widać, czyści samica, samiec tam też przeważnie coś tam nieraz skubnie, ale głównie to u mnie samica czyściła tego liścia, jak już tak bardzo się do tego przykłada, ma wystawione pokładełko, mocno widoczne, to wiadomo, że za niedługo prawdopodobnie zacznie się proces składania tej ikry. No i tutaj możemy zobaczyć kończenie już czyszczenia liścia i samica przystępuje do składania jajeczek. Tutaj coś poszło nie tak. Pierwsza próba była, bo jechała już po tym liściu, ale to taka przymiarka. No i teraz możemy zobaczyć, jak ona przylepia po prostu ikrę sobie do liścia. Spróbowała, czy dobra. Nie wiem, co to miało być, ale no tak jak mówiłem, one tu jeszcze nie były te skalary mocno doświadczone w temacie rozmnażania. No ale proszę zobaczyć tutaj, samiec oczywiście musi zasłonić, ale no ona sobie tak w ten sposób składa tą ikrę. Samiec teraz powinien również po tej ikrze sobie tak przejechać, zapładniając jajeczka. No i ten proces to też trwa, wydaje mi się, że parę godzin na pewno. Jeśli się mylę, tutaj na pewno ktoś się bardziej zna, to proszę mnie poprawić, ale no, u mnie to trwało na pewno około 2 godzin, to na pewno, nie? No i tak to generalnie wygląda. No, nagrałem ten cały proces, tutaj za chwilę przyspieszymy troszkę tempo, żeby to nie było takie nudne, jednak no chwilkę jeszcze zobaczycie, jak to wygląda. Myślę, że ładne ujęcie udało się tutaj uzyskać, dlatego też jeszcze chwilkę nie przyspieszam. No i co? No i popatrzcie, jak to wygląda.
No tutaj widzimy inkubator z butelki szybkiej roboty. Pomysł jest od Swebo 333. Oglądałem gdzieś u niego na kanale kiedyś, jak zrobił coś podobnego. Jest to po prostu butelka rozcięta w połowie. Na dole jest... Co tam jest? No nie pamiętam już. Tam jest sitko w każdym razie gdzieś na dole. Pończochy chyba dałem. Jest kamień napowietrzający w środku. No i korek jest też wycięty. Tam tak samo jest sitko i liść umieszczony z ikrą w środku tej buteleczki. Zdał to egzamin. Super sprawa. Po prostu jajeczka są tutaj bezpieczne, są napowietrzane. Wszystko fajnie w ten sposób działa. O, tutaj sobie tak to przepływ wody jest cały czas. I w ten sposób też skalary, tak samo chyba jak u Swebo, z tego co pamiętam, się nauczyły się nie zjadać tych larw, jak się wykluły, bo po tym jak właśnie raz odchowałem w ten sposób w inkubatorze, jak się wykluły, to już je przełożyłem do innego zbiornika, ale po tym razie, następnym razem już udało im się wykluć w zbiorniku ogólnym. Słuchajcie, nie wiem czy to widać, a w tej pipecie znajduje się ta kropka tutaj na środku ekranu. Jest to mały wykluty skalarek. Ja tutaj troszkę niepotrzebnie myślałem po prostu, że nic się nie wykluło, że ta ikra gdzieś uciekła przez sitko i po prostu otworzyłem to, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. No i teraz taki problem, bo próbowałem pozbierać te skalary pipetą, które wypadły z tego inkubatora do wiadra, ale jak już go pobrałem do pipety, to on się tutaj skubany przykleił i on nie chce się stąd odessać, nie chce wyjść. No i teraz nie wiem, co mam zrobić, bo mam sporo takich skalarów w wywiadrze. No i w inkubatorze na pończoszce na dole jest około 25, naliczyłem, takich małych jajeczek z ogonkami. Także mamy pierwszy sukces, pierwszy raz udało się doprowadzić ikrę do wyklucia moich skalarków. Nie wiem, czy tam udało mi się złapać ostrość, ale tam na przykład ta grupka 5 są to małe skalarki wyklute. Tutaj mamy spleśniałą ikrę, ale tam pod kamieniem, proszę zobaczyć, to wszystko to są małe skalarki. No i teraz pytanie, czy co z nimi zrobić? Czy one przeżyją? Czy zostawić je w tym inkubatorze? Czy już je gdzieś przełożyć? Nie wiem. Myślę, że mogą tu jeszcze... Zobaczcie, trochę ich tam jest. Myślę, że mogą jeszcze jakiś czas sobie w tym inkubatorze pobyć, skoro tu żyją. Tylko muszę uszczelnić trochę, bo boję się, że one mi wypłyną z tego w jakiś sposób. Ja teoretycznie miałem przyszykować im już akwarium, no ale jeszcze tego nie zrobiłem. Myślałem, że tu nic nie ma, tak szczerze, ja już straciłem nadzieję. Ale widać, że ewidentnie są i żyją. No i część mam ich już tu we wiadrze. No słuchajcie, są naprawdę malutkie. Ciężko je w ogóle wypatrzyć. Jak oglądałem już filmiki na YouTubie kogoś, kto ma taką właśnie ikrę wyklutą, bo swego nawet, to wydawało mi się, że one są no trochę większe jednak, a to jest naprawdę takie tyci.
Dobra, słuchajcie, to akwarium wygląda jak wygląda. No jest tutaj wysyp glonów z pewnych powodów. Ja to akwarium założyłem już jakiś czas temu. No i za bardzo tutaj nic nie zaglądałem. Tam wymieniłem czasem wodę i to wszystko. Tu jest tylko grzałka, światło i taki filtr gąbkowy na powietrzacze. Bąbelki sobie lecą mnie tam z tyłu, gąbeczka. Nie wygląda to tragicznie. Jakbym tu popracował nad tym, to pewnie coś by z tego jeszcze wyszło. Aczkolwiek ja go używałem tutaj do odchowania w tej chwili molinezji. Początkowo były tu kolcobrzuchy, które przeprowadziłem do 15. No więc tutaj to zostało tylko do odchowywania tego na rybku, który wyłowiłem ze 180. No a że skalarki nam się rozmnożyły, udało się, że wykluły się larwy z ikry, no to gdzieś by się przydało spróbować je odchować. I myślę, że ta 30 nada się do tego celu wzorcowo. Dlatego zaraz to wszystko stąd usuniemy. Zostawimy czyste szkło. Molinezję wpuszczę chyba te większe już do 180, a te mniejsze sobie pójdą do 70 do gupików póki co. No i co? Spróbujemy odchować te skalarki, roślinki, które się nadają, gdzieś tam poprzesadzam do innych zbiorników. No i zobaczymy, czy uda nam się odchować nasze skalarki. Trzeba im tutaj zrobić jakąś możliwość podrośnięcia i odkarmienia. No. Dobra. Także zabieram się za wyrzucanie wszystkiego z tego zbiornika. Tutaj całkiem ładne kryptokorynki mamy, te małe. No, za kryptokorony widzę faktycznie wszędzie rosną. Ładnie się rozrosło, dużo szczepek. Coś z tym na pewno zrobimy. Kolejna krypta. Taka o. Nie wiem, czy tu uchwycę. O. Ale jest tam naprawdę cała ściana. Cała ściana jest w tych malutkich krewetach. Nie wiem, czy ja je będę w stanie stąd wyłowić w ogóle. No takie jak tutaj. Kurczę, widać coś czy nie widać?
Takie tyci krewetki. Jest tego tutaj sporo naprawdę. Spróbuję teraz jakoś to powyławiać. No i będziemy działać dalej. Zobaczcie, tych krewetek malutkich tutaj jest po prostu wysyp. Nie wiem, czy ja je wszystkie, tam kolejna tutaj kotna. Nie wiem, czy mi się uda je wszystkie wyzbierać, słuchajcie, bo naprawdę jest ich tutaj mnóstwo. Nic, będziemy próbować. Ok, tutaj się aklimatyzują Molinezje z 70. Te większe wyłapałem. One polecą sobie do 180. Tu są większe z tej 30, którą opróżniamy. Też się aklimatyzują. One wszystkie polecą sobie do 180. A tutaj mamy te drobnice z 30, która aklimatyzuje się, żeby wlecieć do 70. Oprócz tego mamy tu wiadro krewetek. Dosłownie jest to wiadro krewetek, bo no dużych tam nie ma zbyt wiele, ale małych tu jest od groma. I to takich naprawdę małych. Tutaj muszę jeszcze wybrać to podłoże, wyczyścić akwarium. Zalejmy wodą ze 180. Zobaczymy, czy po mojej wczorajszej akcji otwierania inkubatora przeżyły jeszcze jakieś larwy. Dobra, słuchajcie. Skalarki są przełożone razem z połówką inkubatora do 30, którą wyczyściłem. Zalałem ją wodą ze 180, to jest tą samą, w której się wykluły te larwy. No i słuchajcie, wygląda, że larwy dalej sobie tam się trzymają i żyją. No zobaczymy, czy to one, widzę, że tam jeszcze raczej woreczki, myślę, że z 1-2 dni jeszcze będą miały, więc nie trzeba ich karmić póki co. No i zobaczymy. No. Ja nie byłem troszkę przygotowany, nie sądziłem, że się uda, ale zamówiłem już cysty Artemii, więc będziemy nastawiać. Mam nadzieję, że zdążymy. Ewentualnie no będziemy tu na początku troszkę czymś innym próbować je karmić, chociaż no wiem, że Artemia by była najlepsza. No cóż, no nie spodziewałem się, że tu się uda tutaj rozmnożyć właśnie, że coś z tej ikry wyjdzie, bo już parę prób tutaj było. No ale najwyraźniej tym razem tutaj jest szansa, że coś z tego będzie. No zobaczymy, czy uda się je odkarmić, bo wykluć, żeby się wykluły te larwy z ikry, no to jest jedna sprawa, a druga, no to jeszcze trzeba je wykarmić i odchować, więc zobaczymy, jak to pójdzie. No ja jestem mega zadowolony już na tym etapie, no bo pierwszy raz udało się w ogóle doprowadzić do tego, że coś się wykluło, chociaż no być może się wykluło wcześniej w akwarium i po prostu zostało zjedzone. Ja tam nie wszystkie te mioty, te ikry odkładałem. No ale ten pierwszy raz jest, który udało się, że larwy
się wykluł i mam je tutaj w osobnym zbiorniku, nic im nie zagraża. Żaden drapieżnik, także no liczę, że coś z tego może będzie. Bardzo proszę Was, żebyście zostawili suba, ponieważ dlatego, że ja tam w statystykach widzę, że 95% z Was, którzy oglądają regularnie moje filmiki, nie zostawiło mi subskrypcji. A naprawdę bardzo by mi się przydała, więc to jest jedno kliknięcie. Zachęcam, żeby zostawić tego suba. Jeśli filmik się podoba, to też dajcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie, czy coś z tego będzie, czy nie będzie. Będzie mi bardzo miło, jeśli sobie nawet pogadamy troszkę w komentarzach. No i co? Jedziemy teraz dalej. Wymianka. Podmieniłem już wodę w 180. Uzupełniłem te 30 litrów, które zlałem do tego akwarium, plus do tam płukania rzeczy. No i będziemy wpuszczać tam molinezję, bo już są zaaklimatyzowane. Słuchajcie, mam nadzieję, że te skalarki ich nie wsuną, że są na tyle już duże te molinezje, że sobie tutaj przeżyją. Powiem Wam tak w tajemnicy, że wpuściłem tutaj parę koślawych takich gupików, które nie nadawały się do dalszej hodowli. No tutaj myślałem, że nastąpi nakarmienie skalarów tymi gupikami, ale powiem Wam, że one tutaj w tym akwarium sobie tam skitrały się w roślinkach i już praktycznie tydzień czasu żyją, więc liczę, że z molinezjami będzie podobnie i po prostu nic im się tutaj nie stanie. No to wpuszczamy. No skocz, już wyskoczyła mi jedna na dywan. Chodź tutaj, głupia. Ja pitole. Zainteresowane wiadomo, ale raczej nie będą w stanie jej zjeść. Dobra. Przelejemy sobie je do siatki. No i wpuszczamy. Poszły. No, zobaczymy. Teraz zapewne się tam, już tam się zbiły gdzieś po bokach, się trochę pochowały. No, skalarki mocno zainteresowane, ale one tutaj raczej ich nie zjedzą. Myślę, że szybko tutaj urosną, bo to jest spore akwarium. No i co? Myślę, że będzie git. Zaraz puścimy te mniejsze do gupikarium, do 70. No one są, patrzcie, jakie zainteresowane. Ale no, przekonają się zaraz, że one są nie do zjedzenia. Jeśli mniejszych od nich gupików nie zjadły, to myślę, że te molinezje będą tutaj bezpieczne. Ok. Słuchajcie, skalarki tutaj już praktycznie wchłonęły cały woreczek ten żółciowy i myślę, że jutro już będzie czas karmienia. One siedzą tutaj w tych spleśniałych jajkach, nie chcą się za bardzo odczepić. Ja ich na siłę też nie chcę stąd zabierać, skoro tutaj się rozwinęły, nic im nie dolega, to niech se siedzą. Myślę, że jak wchłoną te woreczki do końca, to po prostu się odczepią i wtedy zaczniemy je karmić. Za chwilę jadę do paczkomatu, przyszła mi już Artemia. No i
No i będziemy je próbować, tą artemię wylęgnąć i jutro będziemy próbować je odkarmiać. Mam nadzieję, że do jutra się coś już wylęgnie. Zobaczymy, jak to pójdzie, słuchajcie. Yeah, but Cynthia and I just have this, we hadn't written in a long time. We just wrote. No, I never thought of that as a means of escaping out of what I did at the time. No. When it came to his music, it's basically Karen. Something happened, something in the air. Almost physical. And then we started playing.
No siemanko, słuchajcie, skalarki rosną elegancko. Sorry, chrypka. Są karmione artemią. Wiecie co, ja nie wiem dokładnie ile one teraz mają, ale podejrzewam, że to jest jakieś 2-3 tygodnie od wyklucia, to myślę, że to myślę, że jakieś 2 tygodnie góra. No już powoli nabierają kształtu skalarowego. I co? No zaraz robimy podmiankę. Muszę wybrać troszkę z dołu tego łajna, no bo dużo jedzą, szybko rosną, dużo wydalają, tak? Woda musi być utrzymana dobrze. Ja ostatnio miałem troszkę mało czasu, bo zmieniłem pracę i dosyć dużo pracuję, więc tutaj wyszła taka sytuacja, że po pracy po prostu wieczorem zmieniałem im tutaj wodę. No i co? Odłączyłem grzałkę, no bo żeby nie chodziła bez wody. Zmieniłem wodę. Poszedłem spać, rano nakarmiłem je, poszedłem do pracy. I tutaj widzę, że coś się wydarza z nimi już złego. Z niektórymi, coś tam jeden widzę, że tak leży trochę bokiem. No po prostu 24 godziny były bez grzałki, więc miały tu jakieś 19 stopni prawdopodobnie, może 20, a żyły wcześniej no około 24 stopnie. One przeżyły, to już jest 3 dni po tej akcji, albo 2-3 dni. No one jadły dalej, wszystko tak w miarę ok. Widzę, że tam jeden coś lekko mu dolega. Nie wiem, czy to widać na kamerze, on tam leży tak troszkę bokiem. I chyba, o, widzicie, coś chyba z niego nie będzie. No słabsze osobniki niestety mogą tego nie przeżyć. No mój błąd, no niestety nie mogę się tutaj w 100% poświęcić tyle czasu, nie mogę na po prostu akwarium, akwarystykę ile bym chciał, no bo niestety trzeba chodzić do pracy, tak? Wszystko kosztuje, trzeba się utrzymywać. Ja bardzo chciałbym kiedyś móc utrzymywać się tylko z akwarystyki na przykład. No mam w planach tutaj w przyszłości, mam pomieszczenie prawie 50 m2. Chciałbym je zagospodarować na po prostu taki no pokój akwarystyczny, tak, tam gdzie po prostu bym chciał sobie zakładać akwaria, hodować rybki. Czy mi się to uda, nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. No ja będę do tego dążył. Zobaczymy. Dużo też zależy od Was. Tak naprawdę, czy te filmiki, które nagrywam, Wam się będą podobały, czy będziecie subskrybować mój kanał i tak dalej. Ja tutaj też przygotuję dla Was pewne rzeczy, którymi będziecie mogli mnie wesprzeć. Również finansowo, ale nie chcę też do końca robić tego tak jak wszyscy, że po prostu żeby za darmo tam praktycznie dostawać pieniążki, tak, jakieś te sprawy. Ja chciałbym też coś od siebie dać Wam, oprócz moich filmików oczywiście, no bo te tutaj są za darmo. Także no zobaczymy co pójdzie. No ja zabieram się za podmiankę wody i zaraz sobie nakarmimy te rybki. Zobaczymy czy coś z tego będzie. No mówię, tutaj moja była duża wina że coś może być nie tak, no po prostu 24 godziny w niskiej temperaturze, no to mogło im definitywnie tu zaszkodzić. No zobaczymy. Podmieniam wodę, bo no coś tu się wydarza teraz, także zobaczymy.
Siemanko, słuchajcie, nie wiem czy to dobrze widać, ale pierwszy raz w akwarium udało się uzyskać taką sytuację, że skalarki dochowały tą ikrę, dochowały ją do momentu, w którym one siedzą na liściu i się ruszają. Nie wiem czy to widać jest, kurczę. Ciężko tutaj nagrać to, bo takie to jest miejsce. I przez tą zagiętą też szybę nieszczęsną panoramiczne akwarium nie cierpię, no ale było tanie. Ale mam nadzieję, że widać jak tutaj na liściu po prostu małe skalarki, larwy tak naprawdę wypluły się z ikry. Udało im się do tego momentu doprowadzić w tym akwarium, co jest niemałym sukcesem. Także gratulacje dla tych osobników. Ja celowo nie odławiałem tej ikry, bo jeszcze poprzednia się nadal ją odkarmiam. Ale no proszę zobaczyć jak one tutaj się pięknie zachowały. Że odchowały po prostu, doprowadziły do wyklucia się i nie zjadły potomstwa. O, tutaj było widać właśnie jak samiec, o kurczę, żebym ja to mógł jakoś ładniej tutaj złapać. Samiec po prostu wziął do pyska larwę i później ją z powrotem wypluł. Także super akcja. No tak, tutaj jak widzimy ewidentnie larwy są. Udało im się do tego momentu doprowadzić. Jestem z nich dumny, że po prostu nie zjadły tych małych, bo już one ewidentnie się ruszają. Więc tutaj instynkt, jak widać, instynkt macierzyński, tacierzyński wygrał jakby z głodem w tym przypadku, z instynktem jedzenia. No ja jestem naprawdę w szoku, bo nie sądziłem tak naprawdę, że uda im się do tego momentu tutaj doprowadzić w tym zbiorniku. Ale super. Jak najbardziej jestem zadowolony. Ślimak oczywiście musiał tutaj na pierwszy plan się dostać. No ale zobaczcie, no czy to nie jest
Coś pięknego do obserwacji, jak rodzice tutaj zajmują się młodymi. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite. Oczywiście tutaj jakby na przeżycie w tym akwarium mają bardzo małe szanse, moim zdaniem bliskie zeru, aby rozwinęły się i przeżyły te maluszki. Aczkolwiek no ja też nie mam warunków, żeby je odchować. Kolejny miod, dlatego pozostaje mi obserwować i no cieszyć się z tego, że mogę po prostu taką część natury w swoim akwarium obserwować, bo uważam, że jest to coś pięknego. Widzę, że tutaj właśnie one też nadal wierzą w to, że uda im się je odchować. No ja im tej nadziei nie chcę zabierać, tak? Tutaj jak jakiś maluch spadnie, oni próbują go wyłapać. Bardzo się troszczą. Coś pięknego. Również tutaj widzimy, że amano dalej w tym zbiorniku sobie egzystują. Siemaneczko, nie wiem czy to dobrze widać, ale w akwarium 30, w którym odchowuję skalarki, mam wysyp z tubi, tak zwanej hydry. Wygooglowałem, nie że jestem obeznany, ale no nie wiedziałem co to jest. A są to te stłubie. No i wyczytałem, że nie są one szkodliwe za bardzo, wręcz świadczą o wysokiej jakości wody. Jest ich wysyp, słuchajcie, ja na razie nie będę z nimi walczył, mechanicznie po prostu je przy podmiance wywalę z akwarium, ale no po prostu byłem na początku przestraszony, mówię, co to jest za alien tutaj. A to słuchajcie,
Zwyczajne stłubie. No i co? Nie wiem, no skalarom raczej nic nie zrobią. Ale jest ich mnóstwo tutaj. Mnóstwo ich. Nie wiem jak to widać, ale mają takie, ja myślałem, że to są odchody takie po prostu. Jest dziwne, że na szybę się kleją, myślę może po tej Artemii mają takie odchody. No tak patrzę, a one takie mają jakieś zakończone śmiesznie właśnie takimi nitkami, jak jakaś ośmiorniczka trochę, jak parzydełka, to są ewidentnie jak ukwiał to wygląda troszkę. No i to są stłubie, tak wyczytałem. Dajcie znać, czy mieliście coś takiego w akwarium, czy coś wam to zaszkodziło, czy coś z tym robiliście, no bo ja pierwszy raz tak szczerze z takim czymś się tutaj spotkałem. No, a co do skalarków, no to co? Rosną sobie. Będę musiał tutaj małą selekcję przeprowadzić, bo ze dwa chyba osobniki, jak tak dobrze, tak jak na przykład ten tutaj nie ma rozwiniętej tej płetwy brzusznej, no to niestety musi nastąpić selekcja, bo no nie można takich skalarów trzymać, tak rozmnażać, bo to później będzie bubu. No ale są sobie maluszki, pływają i dobrze się mają, rosną. Próbuję powoli jakieś inne pokarmy im podawać, one troszkę plują nimi, bo szukają Artemii, są przyzwyczajone do Artemii i rób co chcesz, a my chcemy Artemię. No, ale troszkę ochotki tutaj wrzuciłem. Nie hejtować mnie proszę za ochotkę. No i co? No i ochotkę wyjadły. Wyjadły trochę, wiadomo, duża jeszcze ochotka dla nich, ale poradziły sobie, zjadły. No zobaczymy co tutaj, jak się potoczy co dalej. Za niedługo wyrosną z tego akwarium i trzeba będzie coś im szykować większego. No, trochę mam mało ograniczone mam pole manewru i możliwości, ale no coś pomyślimy tutaj, bo nie można ich za długo trzymać, tak, w takim akwarium, bo skarłowacieją czy co. No za duże po prostu będą, tutaj się będą męczyć już, tak, to też no taka kolej rzeczy, rosną, to znaczy, że dobrze, tak. No część tutaj mówię ze 2 sztuki, tak jak 2, może 3 będą do odrzutu już na tym etapie, no na przykład ten tutaj, tak, bo on jest ewidentnie jest no bez płetwy nierozwinięta, ma tam płetwę brzuszną, także no to jest lichy skalar. No co tu tak polują? To nie wiem do końca co tak tu polują, no ale coś se tutaj, coś tam se ciamciają.
Moi mili, przygotowałem takie oto 54-litrowe akwarium tymczasowo dla moich skalarków. Ponieważ, dlatego że tamta 30 no już jest dla nich za mała zdecydowanie. Tutaj prawie 2 razy więcej pojemności będą miały. No i myślę, że jakiś miesiąc, 2 tutaj jeszcze mogą sobie przebywać. Natomiast później zobaczymy. Być może wpuszczę je do 240, żeby troszkę sobie podrosły. Zastanawiam się jeszcze, co z nimi zrobić tak naprawdę, no bo jest ich 30 parę sztuk chyba, jak dobrze policzyłem. No i zobaczymy. Pewnie część rozdam, może część jak nie będzie chętnych, to oddam do zoologicznego, może wymienię za jakieś pokarmy lub inne rybki, zobaczymy. No tak tu się to prezentuje. Tutaj z przycinki troszeczkę roślin wsadziłem sobie, żeby one też tutaj były. Zawsze to troszkę będą filtrować tą wodę. No i co? Zaraz aklimatyzuję właśnie maluszki. No i za chwilę je sobie wpuścimy tutaj. Mam nadzieję, że będą się dobrze czuły. I tutaj jakiś miesiąc, 2 sobie popływają. No co, za chwilę wpuszczamy i zobaczymy, czy się będą czuły ok tu, czy nie. Liczę, że tak. No, woda tutaj jest w większości ze 180, w której one były, w której no one się w sumie wykluły z ikry w tej wodzie, także myślę, że nie powinno być problemów. No ale przeprowadzą aklimatyzację, tak w razie czego zobaczymy. Tutaj aklimatyzują się nasze maluszki. Może ktoś je policzy teraz, jeśli chce. Mi się nie chce, jest tu ich około 30 sztuk. Dobra, słuchajcie, wpuszczam te skalarki. Zaaklimatyzowane są. Wpuszczam je tutaj z wodą, bo woda jest z tego akwarium plus z 30, która też jest tutaj, także nie powinno być żadnych problemów. Lecimy, panie, z koksem. No i są.
Zobaczcie tutaj, jak samica je widzi. Mama. Chciała do nich popłynąć. Nie wiem, czy je zjeść, czy się przywitać. Ale płynęła tam mocno w szybę. Tutaj tata. No, patrzcie. No myślę, że trzeba spróbować im coś rzucić do jedzonka. Jedzą dosłownie parę minut, kilka minut po wpuszczeniu, także myślę, że będzie git. Dobra. Zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję, proszę. Proszę, dajcie suba. Dlaczego? Dlaczego 80 z was procent ogląda moje filmy regularnie i ciężko wam kliknąć przycisk subskrybuj kanał? Come on, man. Come on, dog. Kliknij tego suba. Pozdro. Dobra, moi mili, dzięki, to już wszystko w tym filmie. Proszę zostawić suba, jeśli oglądaliście do końca, napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, to poprawia mocno zasięgi. Ja też wiem, czy wam się te filmy podobały, czy nie, śmiało piszcie w komentarzach, co sądzicie, jakieś sugestie, nie wiem, pogadajmy. Ja chętnie wymienię sobie zdanie, uwagi jakieś z ludźmi, którzy też mają coś na ten temat do powiedzenia, jakąś wiedzę. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. No i co? Zapraszam do następnego odcinka. Pozdrówki.